Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj, zdecydowanie z tych dużych podróży, pospacerujemy po Londynie, stolicy Wielkiej Brytanii. Przejdziemy się od słynnego Big Bena aż do pałacu Buckingham, po drodze karmiąc pelikany w parku Świętego Jakuba. Zapraszam na film. Stolica Wielkiej Brytanii położona jest w południowo-wschodniej części kraju, nad Tamizą. Jest trzecim co do wielkości miastem Europy, po Moskwie i Stambule. Jego powierzchnia wynosi aż 1572 km². Londyn zamieszkuje blisko 9 milionów osób. Do słynnego Big Bena dotarliśmy metrem, wysiadając na stacji Westminster. Zanim jeszcze podejdziemy do słynnego zegara, podejdziemy na wschód, aby spojrzeć na Tamizę i otaczające ją obiekty, znane praktycznie z każdego przewodnika. Pierwszy rzuca się w oczy ogromny diabelski młyn, czyli London Eye. Koło ma aż 135 metrów wysokości, a jego pełny obrót trwa około 30 minut. Na kole znajdują się 32 klimatyzowane kapsuły pasażerskie, a ze względu na niską prędkość obrotu, wsiadanie i wysiadanie odbywa się bez zatrzymywania koła. Obok diabelskiego młynu, w tym dużym budynku pomiędzy mostem znajduje się londyńskie akwarium, a właściwie placówka turystyczno-edukacyjna, zawierająca gatunki flory i fauny morskiej i słodkowodnej. Tak na marginesie, po londyńskiej Tamizie pływają również łódki Ubera i podobnie jak w przypadku samochodów można zapłacić za łódkę w aplikacji. Wracając do samego Big Bena, to wiedzieć należy, iż tak naprawdę Big Ben to zarówno wieża, zegar i dzwon, ponieważ wszystkie z wymienionych znajdują się w jednej bryle wieży wyrastającej z pałacu westminsterskiego. Wieża Big Ben ma wysokość ponad 96 metrów i zbudowana została w stylu neogotyckim. Sama wieża ma 11 pięter. Wraz z upływem czasu stwierdzono, że wieża odchyla się od pionu, a obecne wychylenie wieży wynosi 50 centymetrów. W związku z tym, bardziej żartobliwi Londyńczycy zaczynają ten fakt przyrównywać do słynnej krzywej wieży w Pizie. Na wieży znajduje się również potężny zegar, który został uruchomiony w roku 1854. O wielkości zegara świadczy fakt, iż sama wskazówka minutowa mierzy ponad 4 metry długości. Zresztą zobaczcie na to zdjęcie, obrazujące skalę wielkości tarczy wspominanego zegara. Dzwon Big Ben natomiast zawisł we wnętrzu wieży 5 lat po uruchomieniu zegara. Ciekawostką jest, że obecny dzwon jest drugim, a zarazem pierwszym, który zawisł na wieży. Pierwszy dzwon, jeszcze będąc na ziemi, nie przetrwał próby i rozpadł się na kawałki. Z tych kawałków odlano nowy i lżejszy, bo ważący 13,5 tony nowy dzwon. Dźwięk dzwonu Big Ben słychać nawet w odległości ponad 10 km od wieży. Największą sławę dzwon zyskał podczas II wojny światowej, kiedy to jego dźwięk wykorzystywany był przez radio BBC, oznajmiając czas nadawania najświeższych informacji związanych z działaniami wojennymi. Nie wszyscy wiedzą, ale oficjalna nazwa wieży od 2012 roku to Wieża Elżbiety. W ten sposób uhonorowany został 60. rok panowania Elżbiety II. Niezależnie od oficjalnego nazewnictwa, wielu ludzi na świecie nadal nazywa potocznie wieżę Elżbiety po prostu Big Benem. Teraz będziemy szli na zachód, aż do pałacu Buckingham. Na tym placu, czyli Parliament Square, znajdują się posągi mężów stanu. Między innymi Winstona Churchilla, niezwykle ważnej postaci dla Wielkiej Brytanii, to jest premiera tego kraju i laureata Nagrody Nobla. Co ciekawe, na obszarze, który obecnie stanowi Parliament Square, niegdyś znajdował się cmentarz przyległy do kościoła Świętej Małgorzaty. Dzisiaj ten otwarty zielony teren stanowi również atrakcję turystyczną, a także miejsce wieców i protestów. Przy tym zaś okazałym budynku rządowym znajduje się coraz rzadziej spotykana, charakterystyczna czerwona budka telefoniczna, niewątpliwy symbol Londynu i całej Anglii. Co ciekawe, pierwszy model angielskiej budki telefonicznej był biały. Szybko zdano sobie sprawę, że samo postawienie budek nie wystarczy. Aby zachęcić obywateli do korzystania z nich, musiały być dobrze widoczne i atrakcyjne wizualnie.
Dlatego też wybrano połączenie wiktoriańskiej formy z wykończeniem Art Deco i znaną na całym świecie czerwoną barwą. Teraz udamy się do słynnego Parku Świętego Jakuba, który jest najstarszym z królewskich parków w Londynie. Położony jest pomiędzy Pałacem Buckingham, Pałacem Westminsterskim i Pałacem Świętego Jakuba. Park zajmuje około 32 hektary. Powstał w miejscu podmokłej łąki w roku 1532. Nazwa zaś pochodzi od tego, że wcześniej znajdował się tu szpital Świętego Jakuba dla trędowatych. Co ciekawe, za panowania króla Jakuba, to jest w XVI i XVII wieku, trzymane na terenie parku były egzotyczne zwierzęta, takie jak wielbłądy, krokodyle czy słonie. Park był oczywiście przebudowywany. Współczesny wygląd parku odzwierciedla projekt NASA. W parku znajduje się niewielkie sztuczne jezioro o powierzchni blisko 5 hektarów z 2 wyspami, Duck Island w części wschodniej oraz West Island w części zachodniej. Po środku zbiornika znajduje się zaś fontanna wyrzucająca wodę na wysokość 6 metrów. W parku żyje około 40 pelikanów. A ciekawostką jest, że w 1664 roku rosyjski ambasador podarował królowi dla parku parę pelikanów, początkując zwyczaj obdarowywania króla tymi ptakami przez ambasadorów. Do dziś pelikany są jedną z atrakcji parku. Stąd już widać pałac Buckingham. Po kilkunastominutowym spacerze dotarliśmy do oficjalnej londyńskiej rezydencji brytyjskich monarchów, Pałacu Buckingham. Jest to miejsce obowiązkowej wizyty dla każdego turysty zwiedzającego Londyn. Pałac ten od XIX wieku pełni funkcję oficjalnej siedziby monarszej. Został on wybudowany w stylu barokowym w roku 1703 jako rezydencja miejska dla księcia Buckinghama Johna Sheffielda. Następnie to król Wielkiej Brytanii, Jerzy III, wszedł w posiadanie pałacu, który został przekształcony w jego rezydencję prywatną. Pałac na rezydencję królewską przeznaczyła natomiast królowa Wiktoria, której to okazały Victoria Memorial, znajduje się przed pałacem. Sam pomnik robi wrażenie, został wykonany głównie z białego marmuru w roku 1931. Sama rzeźba składa się również z figur nawiązujących do pokoju i zwycięstwa, czy przedstawiająca anioła sprawiedliwości i prawdy. Królowa Elżbieta II mieszkała w pałacu przez większą część roku, jedynie latem przenosząc się do innej ze swoich siedzib, zamku Windsor. Natomiast Karol III zerwał z tą tradycją i nie mieszka już na stałe w pałacu. Ciekawostką jest, że nad codziennym funkcjonowaniem pałacu czuwa ponad 800 pracowników. W pałacu znajdują się 52 pokoje królewskie i gościnne, aż 188 pokoi służby, 92 biura, 78 łazienek i 19 gabinetów. Królewska rezydencja jest jak małe, świetnie funkcjonujące miasteczko. Posiada własną pocztę, kino, basen, posterunek policji, gabinet lekarski i pracownię jubilerską. Imponujące są także ogrody pałacu Buckingham. Na ich terenie znajdują się jeziora, lądowisko dla helikopterów, kort tenisowy, a także niezwykle rzadkie gatunki ptaków i kwiatów. Pałac Buckingham jest również miejscem uroczystości państwowych oraz oficjalnych spotkań głów państw. Dla Brytyjczyków pałac stanowi symbol Wielkiej Brytanii. To przed pałacem składano kwiaty po śmierci księżnej Diany i królowej Elżbiety II. Ważny jest sztandar królewski. Kiedy monarcha rezyduje w Buckingham, sztandar wisi na pełnej wysokości, gdy wyjeżdża, jest zdejmowany. Wspomnieć również należy o strażnikach Gwardii Królewskiej. To właśnie oni pilnują bezpieczeństwa rodziny królewskiej. Gwardia Królewska, organizowana przez brytyjską armię, ma zorganizowane posterunki wartownicze w pałacu Buckingham, także dla Gwardii Konnej. Od kwietnia do lipca codziennie o 11:30 odbywa się zaś przed pałacem uroczysta zmiana warty. Nasz spacer dobiega końca.
Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.